Then I suddenly remembered. There is a piece of reef in my fucking home. To zmieniłem kierunek działania tamtych pomp, tam z tyłu, co widać. I fajnie zaczęło piasek rozmywać. Kurwa, zobaczcie. Ja pierdolę, jak fajnie. ASMR dla ułomnych. Nie no, fajnie. Niesamowite. Gdzie coś takiego zobaczycie? Kurde, jak drze fajnie. No i trochę rozprowadza ten piach po całym akwarium. O to mi chodziło. O, tutaj gdzieś biedny Nasarius w tym piachu. Ciekawe, czy się spodziewa. Jak tak ułożę kadr, to w ogóle scena jak z Duny. Muzykę podłożyć. Teraz tutaj robakołaki wyjdą. Nie, jak to się nazywało? Czerwie. Czerwie? Nie pamiętam. O. Te duże robaki. Zajebisty film. Polecam, kurde. Wiem wam, że wrzuciłem tu ślimaka. No na to, że przeżył dzień i noc. A wiecie, że bezkręgowce i skorupiaki są bardziej wrażliwe na zmiany chemii, temperatury i wszystkiego niż ryby? Tak, nie wszystkie. Ale tutaj znalazłem go. Jest żywy. Jest Nasariusik. Nie wiem, czy to dobrze widać. Nosa jego, co siedzi, czyli żyje. Dobra. Kolejny dzień. Garść update'ów. Jest 3 dni po ostatnich testach i tak wyglądają obecnie parametry. No ja nie widzę przeszkód jakby, żeby jechać z koksem. Pokażę wam, co tutaj się wydarzyło. W sensie jechać z koksem, no parametry są zbliżone, więc bez jakiejś adaptacji powinno być wszystko ok. Tutaj jest taka drobna rzecz, ale cieszy. Złapie mi ostrość. Tak, tutaj są zoantusiki, które oddarłem od szyby, które będę chciał sprzedać, ale póki co tak tutaj trochę bignie sobie dyndają, bo nie mam po prostu do czego ich przytwierdzić i one by tutaj fruwały dookoła. No i się otwierają nawet bez zamontowanego światła, więc zakładam, że jest im w porządku. Więc co, moi drodzy, no będę zaraz tutaj chyba przykładał tutaj te ksenie, które nie widać za bardzo. Z takich nowości jeszcze zakupiłem sobie troszkę skałki, więc będę sobie tu ją kruszył, coś tam lepił, zobaczymy, coś ładnego się może uda zbudować. No i piasek, bo tak patrzę, że nawet jak cały piasek pójdzie tutaj z tego akwarium tutaj, to będzie dużo za mało. W sensie, no jakbym to rozprowadził, to jakaś tam drobna warstwa piasku będzie, ale ja raczej lubię, jak jest dużo piasku. Traktuję to jako materiał biologiczny, który zawsze wpływa jakoś pozytywnie na stabilizację zbiornika. Teraz zobaczycie nagranko, jak już może jest jakaś lampa zamontowana i przerzucona skałka. Dobra, moi drodzy. Pierwsze przenosiny dokonane. Znaczy już drugie, oprócz tamtych zoantusów, które tam wisiały wcześniej. Ale przyniosłem tu większą skałkę. Niestety małym wypadkiem. Niestety ten Duncan mój ukochany wypadł. Rozbił kawałki. Ale go połatamy. To nie problem. No i słuchajcie, na razie sobie obserwujemy wszystko.
Wróciła czapa na head. Mam parę update'ów dla was i takich troszkę pożegnań, taki farewell, ale nie do końca. Oglądajcie. Zaraz zobaczycie. Tak, moi drodzy, wypatroszyłem akwarium. Przyniosłem prawie całe życie. Tam zostały zgliszcza. Kurde. Tyle tego tu było naokoło, a na koniec to jest tylko tyle. Albo aż tyle. Ale żegnam się bez sentymentów z tym gównem, które wiele mnie nauczyło, ale jest pierdolonym gównem. Nieestetycznym, niebezpiecznym, na którym się wiele wkurwiałem. Ale cóż, no. Tutaj mamy filtr. Tutaj cały ten wsad ląduje w nowym akwarium zaraz. Co tutaj jest? Jest sterylizator, który działa, ale jest trochę przeze mnie poklejony. Raczej mi się nie zmieści w tej szafce, w sensie zmieści się, ale nie chcę go upychać. Będę szukał czegoś kompaktowego w przyszłości, jeśli będę miał potrzebę w ogóle stosowania sterylizatora. Więc w nim jest żarówka do wymiany, poza tym on działa. Tu jest pompka, którą sobie do czegoś pewnie wykorzystam. No a tak poza tym, no to jest ten filtr przepływowy, który może posłuży mi jako reaktor w przyszłości. Wapna na przykład, zobaczymy. No i co? Rurki. Niektóre z tych zaworów są w dobrym stanie cały czas, więc je sobie wymontuję. Wszystko pozostałe gdzieś wyląduje na strychu. Może się do czegoś kiedyś przyda. A jeśli chodzi tutaj o to akwarium, no to cóż, to tak. Wszystko jest przeniesione, kraby, ryby. Tutaj już wszystko wylądowało, koralowce też oczywiście. Został mi piasek i ślimaki. Ja większość tego piasku chcę wrzucić tutaj do tego akwarium. Wiem, że on pewnie zawiera dużo detrytusu i tak dalej, ale w tym momencie tu jest tak dużo świeżej wody, że bardziej mi zależy na tym na razie, żeby tutaj ta cała biologia w jak największej ilości trafiła do nowego akwa. Później tak, przeniesiemy dolewkę do sampa, pompy dozujące i no co, teraz w tym momencie zajmę się po prostu wyzbieraniem ślimaków. Zbieramy ślimaki, pokażę wam potem ile tego jest. Tutaj mnóstwo już ślimaków trafiło ze skałą do akwa. Ale tak, została tu jeszcze pompka. Na razie powiem wam, że ten Chińczyk, no to jest jakaś pojebana pompa, nie? W sensie, no ona kosztowała 130 zł, a pompuje tak, że muszę ją tutaj jakoś ustawiać i spowalniać, bo zrywa po prostu koralowce ze skały, nie? No ale też nie ma wszystkich skał, więc to wszystko się tutaj jeszcze unormuje. Sam fakt, że taka chińszczyzna, a tak pompuje. Ja docelowo chciałbym mieć Gyre, cyrkulator, ten taki podłużny, to gdzieś mnie tam interesuje. Co tutaj jeszcze? Aha, do zrobienia będzie to zawiesie na lampy. Ja sobie zamówiłem takie linki stalowe. Tutaj będzie taka konstrukcja oparta na V-slot, takie panele V-slot. A, wiecie o co chodzi albo nie. Ona jest fajna, tam są takie jakby szyny, które można przesuwać, dostosowywać, więc będzie to już pod tą lampę, ją sobie zawiesimy i zawiesimy też to stare gówno, które tu leży. Muszę gdzieś znaleźć uchwyty oryginalne. To jest lampa, którą miałem na samym początku, potem ją używałem trochę doraźnie. Teraz ona będzie tutaj po prostu doświetlać krawędzie, dopóki nie ogarnę sobie lepszej lampy, bo póki co tutaj jest dość ciemno w tych rogach. Dochodzi tu jakieś światło, ale no zdecydowanie jest tu ciemniej niż tutaj na środku na przykład, nie? Czeka mnie tutaj już taka, no dla mnie przynajmniej z mojej perspektywy przyjemniejsza zabawa. Mam tutaj trochę nowej skały, którą chcę jakoś pomodelować w jakiś naturalny sposób, żeby wyglądała podobnie jak to. Bardzo mi się te skały dalej podobają i uważam, że mega to dobrze wyszło już na samym początku, 4 lata temu. Więc coś z tych skałek zrobię. Nie wiem, czy wszystkie wrzucę, bo nie chcę zagracić tego akwarium. Chcę, żeby to miało ręce i nogi. Też sobie to zobaczycie pewnie później. Dzięki, na razie. Działamy. Teraz wam pokażę, ile tych ślimaków zbierałem. Jeszcze chcę poruszyć jeden temat, mniej pozytywny. Aż ciężko na razie stwierdzić. Natomiast chcę pogadać o tym, tak jak wskazywaliście w komentarzach niektórzy,
No, ja tak, wiecie, ja sobie tutaj wszystko zmieściłem, wszystko tu jest ok. Estetycznie to wygląda tak jak chciałem, wiedziałem, że tu nie będzie za dużo miejsca. No tak, ale jest problem z odpieniaczami i przyznaję się do błędu, Maciek nie jest nieomylny. No, nie przemyślałem tego po prostu. Tutaj wejdzie jeden odpieniacz sensowny, a na szczęście wejdzie ich nawet dwa i docelowo będą dwa po prostu takie same. Tunze 9004 to jest jedyny odpieniacz, który tutaj ma rację bytu. Szukałem czegokolwiek, co nie przekracza 30-35 cm na wysokość, to byłbym w stanie serwisować, czyścić, tutaj wyciągać. No niestety jest za mało miejsca. Wszystkim sobie tu poradzę, skarpety siedzą, wkład siedzi, z refugium sobie tutaj poradzę. Tutaj wszystko jest jak najbardziej git, tutaj mi się zmieści miejsce na dolewkę, tutaj będą stały jeszcze jakieś butelki na media, nie na media, tylko na rzeczy do pompy dozującej, więc wszystkim sobie tutaj jakoś poradzę. Nie będzie to turbo wygodne, ale myślałem, na tym się zakończy. Natomiast no, muszę odtrąbić przegraną, jeśli chodzi o odpieniacz. Zależy mi na tym, żeby był odpieniacz. To jest fajna metoda mechaniczna filtracji. Chcę, żeby był właśnie tutaj, zaraz za skarpetą, nie gdzieś dalej. Pokażę Wam to tunzę, jak przyjdzie i jak to pasuje i raczej będzie pasować, bo sobie tam wymiary sprawdzałem, więc jest w porządku. Pozytywne jest to, że mogę wsadzić tutaj dwa, nawet na upartego 3 takie urządzenia. Jedno ciągnie do 250 litrów, dla słabo obciążonych zbiorników, dla mocno obciążonych tam 60-100 litrów. Mój nie jest jakiś na razie mocno obciążony. Tutaj jest raptem 6 ryb, 7 na razie, pewnie będzie więcej. To się będzie dociążać, ale wtedy może sobie dołożę ten dodatkowy odpieniacz, więc tak, jest możliwe mieć taką małą szafkę, no trzeba pójść na ostry kompromis z odpieniaczem. No drugi raz, gdybym miał to robić, to no słuchajcie, no mega mi się to podoba, wszystko jest dokładnie tak jak sobie zaplanowałem, niska szafka na wysokości z sofą, naprawdę wygląda to zjawiskowo i zajebiście, no sami przyznacie. Natomiast no też chciałem, żeby ten update był taki, że będzie mi łatwo robić czyszczenie, maintenance i tak dalej, że to się nie zamieni w kolejny koszmar. No i wygląda na to, że się nie zamieni. No dołożyłbym te 10-15 cm wysokości tutaj tej szafce. Dołożyłbym. No więc tak jak mówię jeszcze raz, Maciejek nie jest nieomylny i nikt mi nie wskazał też tego z Was na czas w komentarzach. Oczywiście nie mam jakby pretensji tutaj do nikogo, to jest jakby mój projekt autorski. Pierwszy taki projekt duży chodzi tak różnie, drugi raz to wszystko byłoby dużo lepiej, więc to jest fajne. Tutaj jest ten problem z tymi odpieniaczami. Jest to jednak za ciasno. Co tutaj by można było zrobić? No jestem trochę zaskoczony, że nie ma takich konstrukcji, które nie są aż tak wysokie, nie mają tego, ten odpieniacz nie jest aż tak wysoki. No wiem, że tam jakaś fizyka jest i tak dalej w tym. Natomiast czemu ten Tunze 9004 działa? Ma tylko 30 cm wysokości, a wszystkie odpieniacze, te takie typowe, stojące z zaciągiem od spodu mają, no, chyba jakiś znalazłem, co ma 42 cm, ale no to już jest za dużo, po pierwsze, a trzeba jeszcze parę centymetrów buforu na, wiecie, jakieś włożenie tego, ściąganie tego kubka, w którym się zbiera ten cały glut. Trochę mnie to zaskakuje, że nie ma takich odpieniaczy. Ja sobie to jakoś w głowie inaczej układałem na początku, byłem pewien, że na pewno takie odpieniacze są, no ale nie sprawdziłem tego dokładnie. No więc czeka mnie teraz przyszłość z tym Tunze. Wiecie, ja chcę też dopakować tą filtrację biologicznie, tam refugium i chemicznie, tutaj sobie fajnie pracować. Wiem, że są zbiorniki, które w ogóle nie mają odpieniaczy, jakoś tam prosperują. Ten odpieniacz chcę mieć, no bo po prostu on działa i no, był ważnym elementem mojej filtracji dotychczas. Aha, no i w ogóle to ja sobie założyłem, że ten odpieniacz stary sobie założę, ten na krawędziowy, po prostu go nałożę na krawędź refugium, ale mimo że on jest na krawędzi i on sam w sobie jest bardzo niski, to ten kubek wystaje znowu za wysoko. Nie jestem go w stanie w ogóle wsadzić tam z tym kubkiem, w którym się zbiera
ten glut, ten syf z odpieniacza, więc też trochę mój plan nie wypalił, bo ja chciałem tutaj minimalnie inwestować w nowy sprzęt. Tak naprawdę już dołożyłem pompy cyrkulacyjne, chociaż te akurat musiałem, bo po prostu jedną mi szlak trafił. Ta jedna, co mi została, jest za mała, ale to nie był duży wydatek. Chciałem dokupić grzałkę, kolejny wydatek, no i się okazuje, że odpieniacz nie da rady, nie? No ale to jest po prostu wina moja, nieprzemyślana i tak dalej. No tak, no słuchajcie, no ja sobie z czasem wszystko pokompletuję tak jak chcę. Mam nadzieję, że po prostu tutaj jakby życie zdrowe będzie dla mnie wyznacznikiem. Chcę tutaj też dołożyć osobną skałkę na same SPS-y, żeby sobie tam gdzieś nieskrępowanie rosły. No i dla mnie takim wyznacznikiem sukcesu będzie to, że czy SPS-y będą prosperować, nie? Nie chcę mówić, że to jest jakby dowód na wszystko, bo mam zdrowe akwarium i tak dalej, ale wiem, że no jakby jakość wody jednak, jeśli jest bardzo dobra, to mamy wzrost SPS-ów, nie? Po prostu, tak pragmatycznie. I jeśli SPS-y sobie radzą, to inne rzeczy też sobie poradzą, nie? Na razie sobie wszystko radzi, poza takimi typowymi SPS-ami, czyli akropory głównie, nie? W moim akwarium Montipory i stylopora sobie dają radę, bardzo nawet stylopora sobie daje radę, ale akropory do tej pory nie wyrabiały. Czasem to było spowodowane po prostu tym, że za szybko je dałem, albo źle, albo inne koralowce je trochę popiekły. Dobra, koniec gadania i idziemy dalej. Okej, wyzbierałem ślimaki. Jest tutaj pustych muszli trochę, ale jest 12 o tych takich, i 4 nasariusy łącznie. Przy czym większość już przeniosłem ze skałami. Tam w okolicach 20-30 ślimaków jest jeszcze na skałach, więc bilans jest taki w okolicach 40-50 ślimaków na ten moment. Tak. Johnny tam już poleciał do akwarium, a Johnny, czyli rozgwiazda. On się tak dziwnie wygina. Paliśmy ją Johnny. Gdzie ona jest w ogóle? Where are you? Już się wkopał w piasek? A jest tam. Tam. Widzicie? Odbija się w spodzie akwarium. Tam na szybie od spodu. Dobrze, niech będzie. Będzie. No, więc te ślimaki zaraz lądują w akwarium. Tam się woda zmętniła. Wyciągam piasek. Kończymy zabawę. No i będę chciał jak najwięcej koralin też zeskrobać tego akwarium i wpuścić je w obieg. Tutaj wrzucić. Jakby tą pozytywną biologię zachowuję tyle, ile się da. Zeskrobię ją prosto tutaj do wody z grzałki, z cyrkulatora. Szkoda, że tego nie pokazałem w sumie. Tak ostentacyjnie je po prostu wrzuciłem wszystkie i się śmiesznie rozpierzchają. Tamten ciągnie jednego na sobie, ten gdzieś tu odbija w drugą stronę. Tu jest piasek, tu jest kurna piasek. No i reszta się tam rozejdzie. Wygląda. No wrzucam je tak ostentacyjnie, po prostu nie adaptując ich, bo tak jak może to mówiłem, albo nie mówiłem wcześniej, zrównałem parametry wody, alkaliczność jest ta sama, praktycznie zasolenie to samo, temperatura ta sama, więc nie sądzę, że tu jakaś adaptacja do mikroelementów jest potrzebna. I jeśli chodzi o azotany, to też tutaj podbiłem azotany sztucznie takim specyfikiem azotanowym, który pokazywałem wam wcześniej. Więc większość parametrów jest zbliżona, więc już nie tracę czasu, tylko wrzucam. Kto przeżyje, ten przeżyje. Że wszyscy. Jak dotąd. Korale te w ogóle to dzisiaj przeniosłem. W ogóle jakby nie było żadnej różnicy, nie? A spoko jest. O, dunkany się otwierają, a te czekają na przyklejenie jeszcze. Drobna rzecz, ale ważna. Zajmuję się dolewką. Tutaj stary słoiczek się idealnie wpasował. Nie widać tego chyba do końca, ale jest w zasadzie idealnie z płytą. Będę sobie tam wężykiem do niego doprowadzał wodę. Tu jest miejsce na pozostałe
suplementy i co? Pompka i wężyk już są w środku. Ja Dobra. Dolewka jest zamontowana. Ja te wszystkie kabelki sobie jeszcze będę układał, ale wstępnie jest zamontowane i działa. O tutaj.